Moi uszanowani, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i dzisiaj zapraszam Was na test motocykla, na który mam nadzieję, że więcej niż jedna czy dwie osoby czekały, a będzie to motocykl marki, która nadal nie jest tak dobrze znana na naszym rynku i ja jakoś specjalnie nie będę chciał tutaj zmienić tej postaci rzeczy, chociaż na pewno przypuszczam, że jakaś większa grupa spojrzy przez pryzmat tego motocykla na dalsze losy marki, która tak na dobrą sprawę jest na tyle dobra, że obstawiam, że powinna się tutaj sama zareklamować i obronić na każdym rynku, na jakim będzie dostępna. Jak będzie u nas, to zobaczymy. To tak na dobrą sprawę w dużej mierze zależy od, wiecie, tego, czym często w moich komentarzach oglądający mnie piszą, czyli dostęp do części, obsługa posprzedażowa, obsługa przedsprzedażowa. No ale o tym dzisiaj nie będziemy traktowali. Będziemy dzisiaj traktowali o modelu SR4, czyli modelu, który tak na dobrą sprawę jest bardzo dobrze znany na naszym rynku, chociaż w BMW ten skuterek też jakoś specjalnie dobrze się nie sprzedawał. Niemniej jednak tak, to jest nic innego jak C300 czy C400, nie pamiętam dokładnie jak się nazywała ta BMK, to jest dokładnie ten sam silnik. Podejrzewam, że to jest nawet ta sama rama, ponieważ osłony różnią się dosłownie kilkoma detalami jak lampy i bajerami, które Watch sobie dołożył do tego sprzętu i zaraz obok konkurencyjnego dość mocno Zontesa, to jest najlepiej wyposażony maxi scooter, który w tym momencie w tej kategorii prawa jazdy czy pojemności jesteście w stanie zakupić na naszym rynku. Jest naprawdę naćkany różnymi fajnymi bajerami i jak to się wszystko sprawuje w jeździe, zaraz Wam opowiem. Teraz tak. Watch Polska, wiem, że to oglądacie, więc też zweryfikujcie te informacje, na które jeden z widzów zwrócił mi uwagę. Nazwijmy to, w unboxingu SR4 powiedziałem, że mocniejszy jest od konkurencyjnego Zontesa 350D, opierając się na prostym odczuciu z jazdy na dość krótkim odcinku jednym i drugim sprzętem. Patrząc jednak na dane na stronie polskiego importera, Wołga została zdeklasowana przez konkurenta. Ale czy by na pewno? Wiem jedno, silnik SR4 to jednostka BMW. Bałtycy podają, że ich piecyk legitymuje się mocą 25 kW, czyli 34 koni i 35 N. Dokładnie te same dane znajdziemy na Watch Global czy też u hiszpańskiego przedstawiciela. Prędkość jest z jakiegoś powodu niższa. BMW podało 139 km/h, Watch w katalogu ma 127, a realnie licznikowo maszyna pokaże 150. Choć tak bez dramaturgii wręcz dość łatwo rozpędza się do licznikowych 140 km/h, utrzymując to bez problemu, nawet na wietrze, co zresztą widzicie na filmie. Spójrzcie, on ma moc, by się rozpędzać, by wyprzedzać, ma tą elastyczność. I tutaj znowu moje odczucia każą mi twierdzić, że do takiego napędzania masy 212 kg będzie legitna moc właśnie 34 konia i 35 Nm. Póki nie jest jeszcze tak drastycznie ciemno, to pozwolę sobie zrobić taki klasyczny walk around tego sprzętu, a jest tutaj co pokazywać. I zacznijmy od samego przodu. Tu na środku jest kamerka, która jeszcze nie mam pojęcia jak nagrywa, ale mam nadzieję, że wstawię Wam tutaj odpowiednie filmiki i kadry, które udało się tym aparacikiem złapać, ponieważ kamerę tą obsługujemy za pomocą tego przycisku. Ona chyba nagrywa cały czas, a tutaj tylko, nie wiem, zaznaczam, nie mam pojęcia. Bardzo fajne te światła są, takie pulsacyjne, bardzo ładnie się uruchamiają. Obrysówki, takie znane z innych Watchi i to jest w tym kształcie takim charakterystycznym dla Watcha. Lampy są oczywiście w pełni LEDowe, mamy tutaj doświetlanie zakrętów, które też zaraz przypuszczam, że będzie już na kamerze widać jak będę wracał i będziecie widzieli jak to świeci. Szyba z przodu jest regulowana, ma dwie pozycje. Jest górna, czyli tak teraz i jeśli odkręcimy te 4 śruby, możemy ją obniżyć. Natomiast nie wiem, mój ojczulek ma 1,75 m wzrostu i w tej wysokiej pozycji potrzebował jeszcze deflektora. Co ciekawe, ja przy swoich 2 metrach wzrostu z tym deflektorem też jadę całkiem komfortowo. Z jednego względu, że tutaj te wszystkie obudowy, które mamy dość fajnie
osłaniają nas od powietrza. 2, z deflektorem faktycznie nie szumi mi w kasku. Jestem w stanie przy 120-130 normalnie rozmawiać w interkomie z drugą osobą i kompletnie nie słychać podmuchów powietrza. Także fajnie. Ogólnie jazda jest tym bardzo komfortowa ze względu na zawieszenie, które jest tak zestrojone na spore koła. Mamy z przodu 15 cali, z tyłu 14. Całkiem niezłe gumy. Pirelli Angel Scooter, także też dość przyzwoicie. Pozycja za kierownicą dla dwumetrowca, powiem Wam, bardzo great success, ponieważ jestem w stanie na niego usiąść i dość wygodnie się nim poruszać. Tu trzymając nogę tutaj w ten sposób, oczywiście w takiej jeździe miejskiej jest ok, a na dłuższy metę mogę sobie wyciągnąć ją tu na ten podest, który jest bardzo długi i na moją długą girę idealnie pasuje i dość wygodnie mi się z nim jechało, tym bardziej, że kanapa, i tutaj kolejny sukces, nie zsuwa tyłka tak jak w wielu skuterach, a tu podparcie lędźwiowe, szkoda, że nie jest regulowane, ale przypuszczam, że będą jakieś adaptery do tego, bo to można zdemontować i pewnie podnieść to wyżej, ale nawet przy moim wzroście całkiem fajnie jestem w stanie właśnie zaprzeć się tutaj nogami i tutaj odcinkiem lędźwiowym i dość wygodnie jechać. Przypuszczam, że jakąś traskę mógłbym tym dłuższą cyknąć. Żeby dostać się do zbiornika paliwa, trzeba 2 razy kliknąć, dopiero on się otwiera. Trochę dziwne rozwiązanie i otwiera się tylko przy wyłączonym zaponie, co też ma w sumie sens. Tak jak mówiłem, przycisk włącz jest podświetlany. Szkoda, że manetki nie są podświetlane. To by było już pełnią szczęścia. Duży, czytelny, nawet w słońcu czytelny tablet, tak na dobrą sprawę, bo ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, temperatura, przebieg całkowity, ciśnienie w kołach, kontrola trakcji, ABS i tak dalej. No jest tutaj masa informacji, można podłączyć telefon, wtedy mieć też nawigację, na przykład przez Google Mapsa, natomiast ja w tym momencie nie byłem w stanie się połączyć z tym motocyklem jeszcze. Aplikacja ta z jakiegoś dziwnego względu nie łączy się z SR4, nie wiem, czy nie została jeszcze skonfigurowana, czy co, nie mam pojęcia, nie będę też wnikał. Pokażę Wam kieruneczki, jak ładnie sobie pulsacyjnie tutaj pracują. Jak odchodzę, to zaczyna piszczeć, no bo wiadomo, kluczyk traci jakby zasięg i daje znać o sobie, żeby go zamknąć. Jak zamkniemy go z przycisku, czy trzymamy dłużej, to też blokuje nam się kierownica. Bardzo dobry patent. Z przycisku na kierownicy otwieramy siedzenie. Siedzenie, co fajne, jest podświetlone. Jest podświetlone tak bardzo inteligentnie, bo tu w fotelu jakby, a nie gdzieś tutaj z boku, gdzie wtedy nie jest równomiernie doświetlone, a tak to wszystko mamy bardzo ładnie doświetlone, nie ma zbyt dużo miejsca. Tu moja torba ze sprzętem i w to miejsce zmieści się kask integralny, przypuszczam. Tam na dół raczej nie, mimo że tutaj mamy jeszcze odpowiednio kształtowane siedzenie od góry, ale nie zmieści się. Siedzenie jest na siłowniku, to też dobry i przydatny bajer. Ładnie wszystko się klika, ładne podświetlenie tablicy, wszystko oczywiście w LEDach. Wydech, który bardzo ładnie brzmi. Cenna informacja przy tym bezkluczykowym dostępie to jest też to, jak on tutaj podchodzi do blokowania, ponieważ użytkownicy Zontesa będą wiedzieli, o co mi chodzi, a mianowicie, kiedy zblokujecie przyciskiem na kierownicy motocykl, wyłączycie go, to tutaj trzeba przytrzymać przycisk, żeby blokada wyszła. Jak widzicie, miga na czerwono i w tym momencie ona już nie złapie po czasie, więc od razu trzeba kierownicę skierować w lewą stronę, przytrzymać przycisk i go zblokować. Jeśli nie przytrzymacie przycisku, tylko klikniecie, wyłączycie zapłon, blokada kierownicy też nie zostanie włączona. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ na przykład właśnie Zontes troszkę gorzej to rozkminił i Zontes rozkminił to na takiej zasadzie, że motocykl blokuje kierownicę, nieważne czy ona jest w pozycji prostej czy skręconej, jak tylko skręcicie go w lewo, to kierownica zostaje zblokowana, co powoduje pewne, powiem, problemy, zwłaszcza kiedy nie jesteście przyzwyczajeni do tego na co dzień i mi się zdarzyło tak niechcący wywrócić motocykl, po prostu chciałem go przeprowadzić, byłem pewien, że kierownicę będę w stanie odkręcić, ona już była zblokowana i bam, nieważne, w każdym razie tutaj tego nie ma. Cena Voyage'a 29 900 zł też bardziej pasuje mi do tego argumentu, że mamy tu piecyk 1:1 z BMW. Poza tym w klasie 350
to jest jeden z mocniejszych skuterów. Honda, Kymco czy Yamaha nie przekraczają mocy 29 koni mechanicznych. Honda Forza, najbardziej nazwijmy to sportowa, 29 koni i niespełna 32 N. No jak mówiłem, Voga nie ma tu kompleksów. Tyle co na papierze. Teraz tak, silnik nie jest wybitny, nie rzuca na kolana, ale po prostu sobie radzi. Jak już nadmieniłem, kompletnie bez kompleksów może konkurować z każdą maszyną w tym segmencie. Honda ADV, którą jeździłem ostatnio, jeździ naprawdę podobnie, ale Voga jakby trochę zrywniejsza. Przyspieszenie od 0 do 100 nie mierzyłem w sekundach, ale ma to polot. Wręcz rozumiem sens montowania tu kontroli trakcji, która swoją drogą jest dość ambitna. Znaczy, ogólnie działa bardzo dobrze. Szybko wychwytuje uścisk, odcinając moc, nie robiąc tego strasznie agresywnie w tym założeniu. Zdarzyło się, że dopuściła mi nawet lekki poślizg gdzieś tam na szutrach. Dziwnym zachowaniem była kontrolka migająca w szybko pokonywanym zakręcie, gdzie czysty asfalt, nic się nie uślizgiwało, przynajmniej ja tego nie czułem, a kontrolka mrugała. Choć, wiecie, nie przeszkadzało to w jakikolwiek sposób w jeździe. Płynnie przechodząc do wrażeń z jazdy, motocykl jest zaskakująco komfortowy na miejskich nierównościach. Boczne drogi powolutku przejedzie. Na trasę? No jest niby ciężki, wydawałoby się stabilny. Kręte drogi pokonamy bezpiecznie. Poprawnie jak każdy podobny konstrukcyjnie skuter. Nie jest to na pewno skuter z zacięciem sportowym, że tak to nazwę. To jest miejski przycinak, z którym w 2 osoby pojedziemy w trasę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wygodnie, dzięki zawiesowi kajaby i obszernej kanapie. Ale ambitne pokonywanie winklów, no są do tego lepsze skutery, choć tu uczciwie przyznać trzeba też sporo droższe. Ale jak już nadmieniłem, ten skuter jest z Chin, ale stoi równo ze sprawdzoną konkurencją. Tu jeszcze dodam o układzie, który zasługuje na wyróżnienie, a jest nim układ hamulcowy. 2 tarcze z przodu, hamowane przez 4-tłoczkowe zaciski radialne, 2 tłoczek z tyłu, 2-kanałowy ABS dostarczony przez Boscha, plus dobre gumy klejące do asfaltu. To są Pirelli Angel skuter, jeśli dobrze pamiętam. No i nie mogę sobie przypomnieć skutera, który aż tak dobrze hamuje. Serio. No i tak więc podsumowując, Watch SR4 Max to brat bliźniak motocykla od Bawarczyków. Robiony tymi samymi rękami, na licencji, ale z chińskimi znaczkami, przez co w dużo niższej cenie. Ale czy w związku z tym widać cięcia kosztów? No niekoniecznie. Praktycznie każdy Watch jest naprawdę solidnie wykonany. Do tego SR4 ma masę bajerów, mniej lub bardziej potrzebnych, jak wbudowana kamera na przykład. Fakt, w moim DSX-ie szybko uszkodzeniu uległ wyłącznik, tudzież włącznik zapłonu, ale ja mam ten taki prosty, starej platformy element. SR4 ma już zupełnie inny, wydaje się troszkę lepszy, czyli coś poprawili. BMW z dołożonym podobnym wyposażeniem będzie kosztowało 42 000 złotych. I to jest cenowa przepaść. No tak, ale to BMW. Płacicie tu za znaczek, ale też i związaną z tym obsługę. Niemniej, cenę Bawarki podałem z jednego powodu. Na pewno pojawią się komentarze, że prawie 30 000 za chiński skuter to za dużo. Że Chińczyki to już są w cenie marek premium i to się w ogóle nie opłaca i lepiej kupić używkę jakąś tam starą blablabla. Serio? 12 000 złotych różnicy za tą samą technologię, w tym samym wykonaniu, ale w innym opakowaniu, to jest bardzo duża różnica i pretekst, by przymknąć oko nawet na pewne niedociągnięcia. Niezwiązane z jakością produktu, bo ta jest naprawdę spoko. Sieć serwisowa, zaplecze części, obsługa marki, tylko tutaj już nic nie zrobimy. To tylko kwestia czasu i będzie git. No i to tyle ode mnie. Zostawcie koniecznie znak, sygnał, że wytrwaliście do końca filmu. No i do następnego. Dzięki za oglądanie. Cześć.